odcinku przejdziemy przez najczarniejsze karty 6 grudnia. Od masakry w Politechnice w Montrealu, gdzie Mark Lepine rozstrzelał 14 studentek tylko dlatego, że były kobietami, przez narodziny Richarda Specka, który jednej nocy wymordował 8 pielęgniarek, po odnalezienie nagiego ciała Anneli Alderton, jednej z 5 ofiar seryjnego mordercy prostytutek z Ipswich, aż po największą eksplozję przed erą atomową w Halifax, zburzenie meczetu Babri Masjid, które podpaliło Indię, i niemiecką pacyfikację w Starym Ciepielowie, gdzie żywcem spalono 33 osoby za pomoc Żydom. Mikołajki nigdy nie będą wyglądać tak samo. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. 5 przełomowych wydarzeń w kryminalistyce i prawie. 1930 roku, pierwszy w historii USA wyrok oparty na analizie poligraficznej. Indiana. W stanie Indiana odbyła się jedna z pierwszych spraw w USA, w których wynik badania poligraficznego został oficjalnie przedstawiony przed sądem jako dowód pomocniczy. Choć sąd uznał go jedynie za element wspierający śledztwo, a nie samodzielny dowód winy. Wydarzenie to zapoczątkowało szeroką debatę o wiarygodności detektora kłamstw. Rozpoczęła się dyskusja nad naukowym uzasadnieniem poligrafu, jego ograniczeniami i miejscem w procesie karnym. W efekcie sprawa przyczyniła się do późniejszej standaryzacji metod badań poligraficznych i ujednolicenia ich stosowania w organach ścigania w całych Stanach Zjednoczonych, a także inspirowała powstanie podręczników szkoleniowych dla policyjnych biegłych. 1974 roku publikacja pierwszych wytycznych Interpolu dotyczących analizy materiałów wybuchowych. Interpol opublikował dokument zawierający pierwsze w historii wytyczne dotyczące identyfikacji, zabezpieczania i analizy śladów po wybuchach. Instrukcje te obejmowały procedury pobierania próbek, analizę chemiczną pozostałości materiałów wybuchowych oraz dokumentowanie miejsca zdarzenia. Był to przełom dla międzynarodowych śledztw, ponieważ pozwolił na ujednolicenie metod pracy laboratoriów policyjnych, ułatwił wymianę danych i doświadczeń między krajami oraz wprowadził standardy, które stały się fundamentem nowoczesnej eksplozjologii sądowej. Wytyczne Interpolu znacząco poprawiły skuteczność dochodzeń w sprawach zamachów bombowych i przyczyniły się do powstania globalnych baz danych o materiałach wybuchowych. 2001 roku uchwalenie Anti-Terrorism Crime and Security Act w Wielkiej Brytanii. Brytyjski parlament przyjął ustawę antyterrorystyczną będącą reakcją na zamachy z 11 września w USA. Akt ten wprowadził szereg kontrowersyjnych przepisów, rozszerzone uprawnienia w zakresie inwigilacji elektronicznej, możliwość zatrzymania osób bez formalnych zarzutów, a także rozbudowane procedury gromadzenia i analizowania danych biometrycznych. Ustawa stworzyła prawne podstawy dla rozwoju krajowych baz DNA, co umożliwiło efektywniejsze śledztwa kryminalistyczne w sprawach terroryzmu i poważnych przestępstw. Było to również katalizatorem zmian w regulacjach sąsiednich krajów europejskich, które zaczęły wdrażać podobne procedury, stawiając UK na czele innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa państwowego i kryminalistyki. 2005 roku pierwsze użycie systemu AFACE w Kenii w sprawie o zabójstwo Nairobi. W Nairobi policja po raz pierwszy wykorzystała Automatic Fingerprint Identification System AFIS w sprawie o zabójstwo właściciela firmy transportowej. Analiza odcisku palca pobranego z kabiny ciężarówki pozwoliła szybko zidentyfikować podejrzanego i doprowadzić do jego aresztowania. Było to pionierskie zastosowanie informatyki w kryminalistyce w Afryce Wschodniej. Sukces tej sprawy zainspirował kolejne kraje w regionie do tworzenia własnych baz daktyloskopijnych i wdrażania systemów AFIS w policyjnych laboratoriach, co znacząco zwiększyło skuteczność śledztw i prewencji przestępczości.
2009 roku, początek procesu People vs. Melendez-Diaz przed Sądem Najwyższym USA, rozpoczęła się kluczowa rozprawa, która miała ogromny wpływ na praktykę forensik w USA. Sprawa dotyczyła kwestii, czy biegły z laboratorium kryminalistycznego musi osobiście zeznawać w sądzie, jeśli jego opinia ekspercka jest podstawą oskarżenia. Ostateczny wyrok zapadły pół roku później. Stwierdził, że raporty laboratoryjne stanowią świadectwo, a biegli muszą stawiać się na sali sądowej. Decyzja ta zrewolucjonizowała amerykańską kryminalistykę, eliminując praktykę opierania się na niezweryfikowanych opiniach i minimalizując ryzyko błędów laboratoryjnych lub fałszywych ekspertyz. Sprawa stała się precedensem prawnym, który wpłynął na wszystkie późniejsze procedury dowodowe w sądach federalnych i stanowych. 7 najgłośniejsze zbrodnie i morderstwa. 1989 roku masakra w École Polytechnique w Montrealu, Kanada. Mark Lepine, motywowany antyfeministycznymi poglądami, wtargnął do Politechniki w Montrealu z karabinem, zabijając 14 młodych kobiet, studentek inżynierii i raniąc 14 innych osób, po czym popełnił samobójstwo. To wydarzenie wstrząsnęło Kanadą i całym światem. Doprowadziło do znaczących zmian w kanadyjskim prawie dotyczącym kontroli broni, w tym zaostrzenia przepisów dotyczących posiadania i przechowywania broni palnej oraz wprowadzenia obowiązkowych szkoleń i weryfikacji psychologicznej dla posiadaczy broni. Masakra wywołała również debatę społeczną o przemocy wobec kobiet, równouprawnieniu i edukacji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, a pamięć ofiar stała się symbolem walki o prawa kobiet. 1993 roku zabójstwo sędziego Roaza Lakhdara, Algieria. W trakcie wojny domowej w Algierii sędzia Sądu Najwyższego Roaz Lakhdar został zamordowany przez uzbrojonych napastników. Atak był częścią szerokiej fali przemocy skierowanej przeciwko przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, w której zginęły setki osób. Zamach wywołał paraliż działania sądów i instytucji państwowych w Algierii, a także wzmocnił działania antyterrorystyczne. Wydarzenie uwidoczniło potrzebę ochrony sędziów i prokuratorów w strefach konfliktu oraz doprowadziło do rewizji procedur bezpieczeństwa i wprowadzenia ścisłych protokołów ochronnych dla funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. 1876 roku wyrok w sprawie morderstwa Wild Billa Hickoka, USA. Jack McCall, który zastrzelił słynnego rewolwerowca Jamesa Wild Billa Hickocka 2 sierpnia 1876 roku w Deadwood, został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok zapadł w Yankton i symbolicznie zakończył jedną z najbardziej znanych spraw Dzikiego Zachodu. Sprawa stała się punktem odniesienia w amerykańskim prawie karnym, pokazując pierwsze próby formalnego stosowania procesu sądowego w regionach znanych z samosądów i anarchii prawnej. Wyrok był również precedensem w zakresie prowadzenia spraw kryminalnych w społecznościach frontierowych i stał się inspiracją dla literatury, filmu i badań nad przestępczością w epoce Dzikiego Zachodu. 2009 roku zaginięcie i domniemane morderstwo Susan Powell, USA. Susan Powell, 28-letnia matka z Utah, zniknęła po wycieczce kempingowej z mężem Joshem i ich synami. Josh Powell stał się głównym podejrzanym, choć ciało Susan nigdy nie zostało odnalezione. Śledztwo ujawniło liczne dowody jego winy, w tym zachowania podejrzane, groźby i wcześniejsze przemocowe incydenty w rodzinie. Sprawa ta stała się symbolem przemocy domowej i pokazała, jak trudne są śledztwa w przypadkach zaginięć z brakiem bezpośrednich dowodów. Tragiczny finał nastąpił w 2012 roku, kiedy Josh Powell popełnił samobójstwo, podpalając dom z dziećmi. Wydarzenie wywołało debatę o systemach ochrony ofiar przemocy domowej i procedurach interwencji wobec podejrzanych sprawców. 2006 roku morderstwo Anneli Alderton
w Ipswich, Wielka Brytania. W brytyjskim Ipswich seryjny morderca Steve Wright zamordował 5 prostytutek w ciągu 10 dni. 6 grudnia odnaleziono ciało jednej z ofiar, Anneli Alderton. Wright dusił swoje ofiary, a ich ciała porzucał w odludnych miejscach. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Wielkiej Brytanii, uwypuklając problem bezpieczeństwa kobiet, szczególnie w środowisku prostytucji, oraz potrzeby poprawy śledztw kryminalnych w takich sprawach. W wyniku tego morderstwa wprowadzono zmiany w procedurach policji dotyczące szybkiego reagowania na zaginięcia i śledztw w sprawach przemocy wobec kobiet. 1969 roku zabójstwo Meredith Huntera podczas koncertu w Altamont, USA. Na darmowym koncercie Rolling Stonesów w Altamont Speedway w Kalifornii ochroniarze z gangu Hells Angels zabili 18-letniego Mereditha Huntera nożem po tym, jak wyciągnął broń. W wyniku zamieszek zginęły również 2 inne osoby. Wydarzenie to zakończyło erę hipisowskiego pokoju lat 60. i stało się przestrogą przed brakiem kontroli bezpieczeństwa na masowych imprezach. Masakra w Vatican w Altamont wpłynęła na regulacje dotyczące ochrony koncertów, prowadzenie procedur bezpieczeństwa i współpracy ochrony z organami ścigania oraz była przedmiotem badań z zakresu kryminologii tłumu. 1942 roku masakra w Stary Ciepielów i Rekówka, Polska. Wiosną okupacji niemieckiej żandarmi otoczyli gospodarstwa rodzin pomagających Żydom i dokonali masowego mordu. W wyniku egzekucji łącznie zabito 33 osoby, mężczyzn, kobiety i dzieci. Była to jedna z najbardziej tragicznych zbrodni okupacyjnych w Polsce, mająca charakter zbrodni wojennej. Masakra stała się symbolem odwagi cywilnej i tragedii ludności cywilnej w czasie II wojny światowej, a jej pamięć była podstawą edukacji historycznej i upamiętnienia ofiar w Polsce. 5 narodzin lub śmierć najbardziej niebezpiecznych ludzi. 1941 roku Richard Speck, USA, amerykański seryjny morderca urodzony w Chicago. W 1966 roku zamordował 8 studentek pielęgniarstwa w jednym mieszkaniu. Jedna z dziewcząt przeżyła, ukrywając się pod łóżkiem, co pozwoliło policji zidentyfikować sprawcę. Zbrodnia wywołała ogromny wstrząs w Stanach Zjednoczonych i stała się symbolem przemocy wobec kobiet. Speck był wielokrotnie sądzony i pozostawał w więzieniu do swojej śmierci, która nastąpiła dzień przed jego 50. urodzinami. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę lepszej ochrony studentek i zmieniła procedury bezpieczeństwa w akademikach. 1825 roku Edward William Pritchard, Szkocja, Takuczpacz, Glasgow. Lekarz i seryjny morderca, który w 1865 roku otruł arszenikiem swoją żonę i teściową, próbując ukryć swoje zbrodnie poprzez podpalenie domu, w którym mieszkała służąca. Był ostatnią osobą publicznie powieszoną w Glasgow. Jego proces był szeroko relacjonowany w prasie i przyczynił się do zwiększenia kontroli nad lekarzami oraz uwrażliwienia opinii publicznej na zagrożenia związane z trucicielstwem. Sprawa Pritcharda stała się również jednym z pierwszych przypadków, w których wykorzystywano toksykologię sądową do udowodnienia winy. 1972 roku Farid Gabidulin, Rosja. Rosyjski seryjny morderca działający w Baszkirii razem ze swoim bratem bliźniakiem Timurem w latach 90. przeprowadzili serię brutalnych zabójstw, często działając w parach, co znacznie utrudniało śledztwo. Farid był znany z bezwzględności, a jego zbrodnie obejmowały zarówno morderstwa, jak i kradzieże. Media szeroko opisywały ich działalność, a sprawa zwróciła uwagę na potrzebę rozwijania metod kryminalistycznych w Rosji, w tym analizy odcisków palców, profilowania psychologicznego sprawców oraz zastosowania testów DNA. 1972 roku Timur Gabidulin, Rosja.
bliźniak Farita, współsprawca tej samej serii zabójstw w Baszkirii. Timur brał udział w planowaniu i realizacji ataków, stosując podobne metody do swojego brata. Ich wspólna działalność była jednym z najbardziej przerażających przypadków seryjnych morderstw w Rosji, a media określały duet jako nieuchwytny i bezlitosny. Sprawa obu braci wymagała zastosowania nowoczesnych metod kryminalistycznych, takich jak analiza odcisków palców, śladów krwi i testów DNA, a także psychologii kryminalnej. 1956 roku Le Tan Van, Wietnam, znana jako Czarna Wdowa, otruła kilka osób, w tym męża i bliskich, aby uzyskać pieniądze z polis ubezpieczeniowych. Jej zbrodnie były starannie zaplanowane, a trucicielstwo utrudniało wykrycie sprawcy. Jej przypadek zwrócił uwagę na rolę toksykologii sądowej i analizy chemicznej w wykrywaniu zatruć oraz na znaczenie testów DNA w kryminalistyce. Skazana na śmierć w 2001 roku, jej historia jest często przywoływana w literaturze kryminalnej jako przykład zimnej i wyrachowanej seryjnej zabójczyni. 5 wydarzeń, które zmieniły świat. 1917 roku. Ogłoszenie niepodległości Finlandii po rozpadzie Imperium Rosyjskiego i w wyniku wydarzeń rewolucyjnych Finlandia ogłosiła swoją niepodległość. Było to przełomowe wydarzenie dla Europy Północnej, ponieważ pozwoliło na utworzenie suwerennego państwa fińskiego z własną konstytucją, administracją i armią. Niepodległość Finlandii miała duży wpływ na politykę regionalną i stosunki z Rosją, a także stała się symbolem walki o suwerenność narodową w Europie Środkowo-Północnej. Wydarzenie to zainspirowało inne narody do dążenia do niezależności i wzmocniło debatę na temat narodowej tożsamości i praw obywatelskich. 1977 roku. Nadanie niepodległości Bophuthatswana w RPA. Rząd apartheidowej Republiki Południowej Afryki ogłosił niepodległość Bantustanu Bophuthatswana, który nigdy nie został uznany przez społeczność międzynarodową. Wydarzenie miało charakter propagandowy i stanowiło element polityki segregacyjnej, tworząc sztuczne państwo dla czarnej ludności. Decyzja pogłębiła podziały społeczne, ograniczyła prawa mieszkańców i stała się symbolem dyskryminacji rasowej w okresie apartheidu i jednocześnie wydarzenie ujawniło słabość systemu politycznego i stało się precedensem w międzynarodowych kampaniach przeciwko segregacji i polityce rasowej w Afryce. 1917 roku eksplozja w porcie w Halifax, Kanada. W wyniku zderzenia 2 statków w porcie, z których jeden przewoził materiały wybuchowe, doszło do jednej z największych eksplozji w historii cywilnej. W wyniku tragedii zginęły tysiące osób, a setki tysięcy zostały rannych lub straciły domy. Katastrofa wprowadziła nową świadomość w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, kontroli portów i przygotowania na wypadki przemysłowe w skali masowej. To wydarzenie przyczyniło się do powstania pierwszych standardów regulujących przewóz substancji niebezpiecznych oraz systemów alarmowych dla dużych aglomeracji portowych. 1910 roku odkrycie popiersia Nefertiti w Egipcie. Popiersie Nefertiti zostało odnalezione przez niemieckiego archeologa Ludwiga Borcharta w Tel el Amarna. Znalezisko miało ogromny wpływ na badania nad starożytnym Egiptem i sztuką okresu Amarna. Stało się ikoną archeologii i inspiracją dla historyków sztuki, kolekcjonerów i muzeów na całym świecie. Odkrycie popiersia wpłynęło również na rozwój metod konserwacji zabytków, dokumentacji fotograficznej i badań archeologicznych, a także zwiększyło zainteresowanie kulturą starożytnego Egiptu w społeczeństwie globalnym. 1992 roku zburzenie Babri Masjid i w Ayodhya, Indie. Hinduńscy nacjonaliści zniszczyli XVI-wieczny meczet
Babri Masjid w Ajodhja, co wywołało gwałtowne zamieszki religijne w całych Indiach. Atak doprowadził do śmierci setek osób i głębokiego podziału między społecznościami hinduską i muzułmańską. Wydarzenie miało dalekosiężne konsekwencje polityczne, wpływając na wybory i politykę rządową, a także przyczyniło się do zaostrzenia debat o sekularyzmie, ochronie zabytków i prawach mniejszości religijnych. Sprawa Babri Masjid stała się symbolem napięć między religią a polityką i wywołała zmiany w prawodawstwie dotyczącym ochrony dóbr kultury w Indiach. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach. Dajcie łapkę, jeśli 6 grudnia już nigdy nie będzie dla Was zwykłym Mikołajem. Do następnego.